6 kwietnia 2024. Słoneczko grzeje. Trzeba z tego skorzystać. Jadę do grupy kurhanów celtyckich. Dawno mnie nie było w miejscach kultu celtyckiego. Pozostałości po ich kulturze. Znajduję się w tym miejscu obecnie. Wjeżdżam do Lasu Palatynackiego z zamiarem objechania dookoła całego Kaiserslautern. A, mi się pomylił, nie tędy droga. Jak już wspominałem, mam zamiar objechać Kaiserslautern, 80% jego mniej więcej. Tutaj mogę też mapkę pokazać, jak mi wyszła ta trasa albo nie wyszła. I jadę do dwóch miejsc. Jedno to jest zgrupowanie kurhanów celtyckich, prawdziwe. Drugie miejsce jest rekonstrukcją takiego kurhanu, jak on wyglądał w ówczesnych czasach. Na miejscu trochę poopowiadam o historii. Pył z nad Sahary już trochę przewiało. Nie jest już żółto. Mam nadzieję, że tylko ciepłe powietrze zostanie. O, dzisiaj też jest dzień nowych opon. Mam nadzieję, że będą się dobrze sprawować. Powiem tak, nie podjeżdżajcie po śliskich, zwalonych drzewach. Opona wam tego nie chwyci. Także mini glebę zaliczyłem, ale sobie zdawałem z tego sprawę, że będzie uślizg. Na razie się przebijam do zachodniej części Kaiserslautern. Sobie wybrałem trochę inną ścieżkę, tak żeby było ciekawiej. No, miało być słońce. Co jest?
Temperatura mi pokazuje 24 stopnie. Niemożliwe. Wychodziłem, było 18. Dzisiaj sobota, to powinno być więcej ludzi na ścieżkach, ale za to mniej samochodów. Teraz trochę jezdnią muszę przejechać. Idealne drogi na kolarstwo szosowe. Właśnie przejeżdżamy nad Lautem. Rzeczką niestety zniknęła pod ziemią. Pićku i jedziemy dalej. Teraz się kieruję do zamku Beilstein. Też chyba 2 filmy o nim są, ale będziemy przejeżdżać obok. Każdego tygodnia widać różnicę, jak zima się wycofuje i nadchodzi wiosna. I z górki teraz trochę ścieżką rowerową. Zaraz będę tam wjeżdżał. Jestem w niedalekiej odległości od ołtarza druickiego. Też mam o tym odcinek. Parę ciekawostek się tam znajduje. A my będziemy też dalej bokiem. Omijamy atrakcje z ostatnich filmów. Coś innego na dzisiaj zaplanowane. Czy ktoś z widzów, mam pytanie do Was, ma konto premium na komucie i użyła w Garminie opcji poruszania się po mapie komuta? Jak to wygląda? Czy jest lepsze nawigowanie od tej garminowej? Interesuje mnie też, czy są punkty na mapie pokazane ciekawe. Te, które są dodawane przez użytkowników komuta. Problem z dzisiejszych czasów, że wszystko jest na abonament. Nie można jednorazowo wykupić. Samo premium. I to do komuta. I to muszę na cały rok.
Kładka nad autobahn. W remoncie jak zawsze. No, jedziemy dołem. Parking. Jadę równolegle do autostrady. A z drugiej strony taki. Ale klimatycznie. A co to jest? A, kanał jakiś. Nowe opony. Jestem niedaleko miejsca, gdzie przed I wojną światową był park miejski, był stadion, był tor do ścigania się na rowerach, ale niestety nic z tego nie zostało, ani śladu, jedynie na pocztówkach wspomnienia zostały. Może kiedyś o tym opowiem, ale muszę też większą wiedzę zdobyć na ten temat. Tutaj Mebel Martin, sklep meblowy, a tam są pozostałości po koszarach, budynki.
Właśnie one były przyczyną likwidacji tego parku. Dotarliśmy. Z tego co pamiętam, 6 kurhanów tutaj jest. Obejdziemy je wszystkie sobie. Pierwszy kurhan. Drugi. Wszystkie obłożone kamieniami. Tam jest trzeci, czwarty i piąty. Myślałem, że ich jest 6. Bardzo niepozorne kupy kamieni. Gdyby ktoś nie wiedział, nie ma tutaj żadnej tabliczki informacyjnej, to by myślał, że to są jakieś parkowe konstrukcje. Piąty, ostatni. O aspekcie historycznym opowiem przy następnym przystanku, tam gdzie jest rekonstrukcja takiego grobu, gdyż tutaj jest za dużo samochodów, autostrada niedaleko i dźwięk nie byłby. A ja zmienię kamerę, znaczy baterię w kamerze, napiję się, uzupełnię wody i jedziemy dalej. Zakład utylizacji z radarem. To jest dobre miejsce na uzupełnienie wody. Jeszcze trochę sielańki w tym kanionie, a potem muszę się wspinać na jedno ze zboczy. Tam znajdę tą rekonstrukcję. O, i teraz się cieplutko, ładnie zrobiło. Słońce się przebiło w końcu przez te resztki chmur. %, 15,
Dobra, teraz ścieżynką. I dojechałem. Łatwo co można ominąć. Zwyczaj chowania zmarłego w kopcach i budowania nasypu z ziemi lub kamieni nad grobem został udokumentowany w prehistorycznych kulturach południowych Niemiec od późnego neolitu, około 2800 lat przed naszą erą. Ten sposób pochówku był kontynuowany w późniejszych kulturach i powtarzał się również w czasach rzymskich i frankońskich. Groby znajdowane w kurhanach dostarczają nam pośrednich informacji o ludziach różnych kultur, ich zwyczajach pogrzebowych, obyczajach oraz sposobie radzenia sobie ze zmarłymi. W większości przypadków kurhany zachodniego Palatynatu należą do epoki brązu i żelaza, to jest od 1800 do 250 roku przed naszą erą. Często na terenach cmentarzy znajduje się kilka kurhanów obok siebie. W miejscach, gdzie nie można było znaleźć wystarczającej ilości kamieni, występują czyste kopce ziemne. Obwód kopca zazwyczaj jest oznaczony jednym lub dwoma kręgami kamieni. Często w istniejącym kopcu chowano również inne zmarłe osoby, być może członków tego samego rodu. Pierwotny zmarły, pochowany w dole grobowym, został otoczony i zakryty kamieniami po umiejscowieniu w dole osobistych przedmiotów i naczyń z jedzeniem na podróż do zaświatów. Wiek grobów można ustalić tylko na podstawie darów zmarłych. W zależności od przynależności kulturowej, zwyczaje pogrzebowe różnią się między pochówkiem ciał w ziemi a kremacją w urnach. Obie formy pochówku występują w niektórych kurhanach. Ale zawijaski fajne. Tędy. Tędy. Nad basenem. To olbrzymi ten basen. Woda spuszczona. No, może się w tym roku wybiorę. W końcu. Oby tylko ciepło było.
Nowy mostek wybudowali. Jak ładnie. Ho, ho, ho. O, już się wiosennie czuję. Zapach kwitnących drzew. Zieleń trawy. Kwitnące mlecze miszki. Myślę, że tutaj się pożegnamy. Muszę jeszcze przez miasto przejechać i jestem w domu. Ale tutaj już nic ciekawego nie będzie. A jak będzie, to jeszcze się dogram. To dzięki za oglądanie, dzięki, że wytrwaliście ze mną do końca. I do zobaczenia w następnym filmie. Hej, hej, papa.